Na ekranie widzicie wykres dynamicznie rosnącego rynku w nieruchomościach, fragmentu tego rynku, segmentu i w ogóle rosnących segmentów. Nawet powiem szczerze, że mocniej przerasta niż ilość umów zawieranych z deweloperami, czy w ogóle w obrocie mieszkaniami, czyli warto się tym zainteresować. Zarabiać w ten sposób, a wy chcecie, jeżeli możesz powiedzieć nam. Banki mają możliwość oferowania odwróconego kredytu hipotecznego od 2014 dożywotnio. Mała skala wiąże się z dużym ryzykiem, bo zaczęłaś od wyjaśniania, ale trochę się prześliznęłaś po temacie hipoteki i dożywocia i renty, ale my tak tutaj zamiennie mówimy o odwróconej, co często dziennikarze mylą, ale jest kilka różnic między tym dożywociem a rentą, prawda? Bo na ekranie widzicie wykres dynamicznie rosnącego rynku w nieruchomościach, fragmentu tego rynku, segmentu i co to jest, zaraz się dowiecie. To jak widać jest jeden z najmocniej w ogóle rosnących segmentów. Nawet powiem szczerze, że mocniej przerasta niż ilość umów zawieranych z deweloperami, czy w ogóle w obrocie mieszkaniami, czyli warto się tym zainteresować. A moimi gośćmi dzisiaj jest Hanna Milewska-Wilk z Instytutu Badań Rozwoju Miast i Regionów oraz Katarzyna Brzeska-Miksa, prezes Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej, zajmującego się udzielaniem rent dożywotnich, czyli już widzimy, w jakim kierunku zmierzamy. Pytanie jest takie, jak można na tym zarobić, czy ludzie mogą zarobić i to zarówno ci, którzy chcieliby się wzbogacić o mieszkanie w ten sposób, ale ci przede wszystkim seniorzy, głównie seniorzy, którzy chcą swój majątek uwolnić i uwolnić pieniądze zamrożone w kamieniu. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału. No i cóż, może najpierw Hanno, powiedz nam, jaka jest popularność i czym się różni hipoteka odwrócona, dożywocie, renta planistyczna, bo to często mylone są rzeczy. No to od najstarszej instytucji, czyli tak zwane dożywocie, akurat z prawa cywilnego bardziej tutaj, czyli po prostu dawno temu, już ponad 100 lat temu instytucja była taka, że się oddawało gospodarstwo w zamian za dożywotnie utrzymanie. To był wikt, opierunek, pod wodę, opał i dużo ciekawych rzeczy tam było takich, które niekoniecznie są już dla nas zrozumiałe. Ale chodziło tak naprawdę o spokojne dożycie, przeżycie swojej starości w miejscu, w którym się kiedyś pracowało w gospodarstwie rolnym głównie. W tej chwili to nadal jest, istnieje, jest popularne, natomiast rzeczywiście nie dotyczy tylko gospodarstw rolnych, ale dotyczy również po prostu wszelkich nieruchomości. Tutaj również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Trochę nowsze to jest właśnie renta dożywotnia i podstawowa różnica między tym dożywociem a rentą dożywotnią jest taka, że również musi być jakaś nieruchomość, którą jedna strona przekazuje drugiej w zamian za, i tutaj renta dożywotnia jest po prostu świadczeniem pieniężnym. Nie zapewniamy już właśnie wiktu, opierunku, dachu nad głową, opału, tylko pieniądze w określonej wysokości, na którą się umówiliśmy. Czyli troszeczkę są ograniczone z jednej strony te zobowiązania tej strony, która bierze nieruchomość, a z drugiej strony ta strona, która jakby oddaje nieruchomość w zamian za taką rentę dożywotnią, ma po prostu dużo większą elastyczność, co sobie za te pieniądze kupi. I najnowszy pomysł w Polsce to jest właśnie odwrócona hipoteka, czyli dokładnie tak jakby odwrócony kredyt hipoteczny, ale tutaj już muszę od razu postawić gwiazdkę. Odwrócona hipoteka jest to umowa po prostu zawierana z bankiem, gdzie rzeczywiście w zamian za hipotetyczne kiedyś przeniesienie własności bank zaczyna nam wypłacać pewne kwoty pieniędzy. Gwiazdka polega na tym, że o ile kredyt hipoteczny doskonale wiemy, na ile lat zawieramy taką umowę kredytu, to przy odwróconym kredycie zostało to zmienione i jest po prostu, bank musi wypłacać, jeżeli zawrze taką umowę, musi wypłacać te raty właśnie do końca życia osoby, z którą tą umowę zawarł. Ta odwrócona hipoteka się w ogóle chyba nie przyjęła i to bardziej jest chyba pytanie do Katarzyny też, dlaczego banki nie chcą zarabiać w ten sposób, a wy chcecie, jeżeli możesz powiedzieć nam.
Banki mają możliwość oferowania odwróconego kredytu hipotecznego od 2014 roku, kiedy weszła ustawa umożliwiająca bankom oferowanie takiego produktu. Natomiast, no jak widzimy, już od 10 lat nie było ani jednej oferty banku skierowanego do seniorów. Jednocześnie w tym 2014 roku my już działaliśmy ponad 4 lata. W tym momencie jest to prawie 15 lat, kiedy jesteśmy na rynku. I dość głośno apelowaliśmy o to, żeby przede wszystkim uregulować rynek renty dożywotniej, bo to jest rynek, który funkcjonuje, gdzie umowy są podpisywane, natomiast zdecydowano się, mimo tego, że były procedowane 2 ustawy, zdecydowano się jednak uchwalić jedynie tą ustawę regulującą produkt bankowy. Ustawa dla rynku renty dożywotniej była gotowa, natomiast niestety nie przeszła i nie została uchwalona, czego bardzo żałujemy, bo tak naprawdę stworzono ustawę widmo, ustawę niepotrzebną, bo jak widać, no banki ani nie chciały, ani nie miały zamiaru tym produktem się zająć, natomiast fundusze, które działały, dalej funkcjonują i dalej apelują o to, że ten rynek dobrze by było, gdyby był uregulowany przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo seniorów. Ale wtedy pamiętam, jak przygotowano tą ustawę o odwróconej hipotece, to i jednocześnie miała być ustawa o tej rencie, to KNF mocno ją oprotestował. Teraz słyszymy, minister sprawiedliwości ma podobno zamiar w jakiś sposób powrócić do tych problemów. Coś wiadomo na ten temat? To znaczy tak, ja wtedy, te 10 lat temu uczestniczyłam i w komisji uzgodnieniowych, i w tych spotkaniach, które miały miejsce podczas opracowywania tych ustaw. I stanowisko KNF-u moim zdaniem wynikało z tego, że jest to po prostu mały rynek. Wtedy były 2 firmy i wciąż są to 2 firmy, które działają w skali ogólnopolskiej. Jak wiemy, no KNF też musi mieć finanse, aby nadzorować dany segment rynku. I o ile mówimy tu o firmach ubezpieczeniowych czy bankach, no to jest tutaj duży segment rynku, który też odprowadza odpowiednie składki na to, żeby zostać objętym nadzorem. O tyle obawiam się, że tutaj byłby główny problem, jeżeli mówimy tylko o 2, wbrew pozorom, niewielkich podmiotach, ten nadzór byłby zapewne trudny, aczkolwiek no, może i konieczny. I dlaczego banki nie wyszły z taką ofertą? To znaczy tutaj to, co jest wpisane w działalność, to jest przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami. My posiadamy w portfelu nieruchomości, którymi musimy zarządzać, które musimy pilnować, nie wiem, chociażby opłacania czynszu, rozliczania mediów. Jeżeli są jakieś awarie lokalu, klient zgłasza, musimy zrealizować naprawę, powiadomić ubezpieczyciela. Tak naprawdę większość tej działalności takiej operacyjnej w momencie po podpisaniu umowy, oczywiście oprócz wypłaty świadczenia w postaci renty dożywotniej, to jest zarządzanie nieruchomościami. Banki nie są instytucjami, które są powołane do tego, aby takimi nieruchomościami zarządzać, a biorąc pod uwagę tak naprawdę niewielką skalę w porównaniu przede wszystkim chociażby do takiego produktu jak kredyt hipoteczny, no nie było zasobów, chęci, aby rozwijać się w tym kierunku i gdzieś tą swoją działalność przesuwać na zarządzanie nieruchomościami, bo tak naprawdę do tego sprowadza się działalność funduszu. No właśnie, Katarzyna powiedziała o tej niewielkiej popularności wtedy tego produktu, ale Hanno, chciałbym, żebyś skomentowała ten wykres, a on zdaje się też, pewnie powie nam Katarzyna, nie obejmuje wszystkich umów. Ja widzę, że ten produkt staje się coraz bardziej popularny. Parę słów komentarza, proszę. To może rzeczywiście są pewne różnice. Rzeczywiście banki tak skonstruowały sobie ten odwrócony kredyt hipoteczny, odwróconą hipotekę, że oni nie stają się właścicielem nieruchomości, dopóki rzeczywiście nie wypłacą określonej kwoty odpowiadającej wartości nieruchomości. To jest tak jak w kredycie hipotecznym, osoba, która mieszka, wciąż jest właścicielem. Także tutaj rzeczywiście to był bardziej produkt finansowy. Po zmianach, właśnie po takiej zmianie polegającej na tym, że nie ma określonej liczby rat, tylko jest nieokreślona, banki po prostu przeliczyły swoje ryzyko i stwierdziły, że no tak to się raczej nie da finansować tego przewidywalnie, dlatego nie było dużej kampanii, natomiast produkty były przygotowane. I
ta popularność, tutaj widzimy tak naprawdę jedną z tych części, jedną z umów, bo jak mówiłam o 3 na początku, tu jest właśnie tylko ta najstarsza forma umowa dożywocia. Rzeczywiście zamiana nieruchomości na jakieś świadczenie, na opiekę, na finanse zaczyna być interesująca dla osób, które właśnie mają taką nieruchomość i chcą po prostu no, mieć nieco więcej na emeryturze finansów. I to rzeczywiście jest coraz większa popularność. Banki nie oferują odwróconej hipoteki. Nie wszyscy też dobrze się orientujemy w tym, czym się różni właśnie umowa o dożywocie tutaj, to jest ze sprawozdań notariuszy, Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje takie dane. Nie mamy danych dotyczących właśnie umów renty dożywotniej, bo to jest traktowane po prostu jako no, swoista sprzedaż. Jedna strona przekazuje drugiej nieruchomość w zamian za określone świadczenie pieniężne, tylko nieokreślone w czasie. Także rzeczywiście to jest tylko część pokazana tutaj i to, o czym rozmawiamy, myślę, że rzeczywista skala takiej zamiany nieruchomości na jakieś świadczenie, tutaj będę mówiła świadczenie, bo to mogą być pieniądze, może być coś innego, jest moim zdaniem coraz większa, ponieważ po prostu z danych statystycznych wynika, że osoby powyżej 60 roku życia w Polsce w ponad 97% są właścicielami jakiejś nieruchomości. Katarzyno, a wasze dlaczego umowy nie są tutaj wsadzone? My podpisujemy umowy renty dożywotniej, wypłacamy klientom świadczenia pieniężne. Dane, które zbiera Ministerstwo Sprawiedliwości, mówią jedynie o umowach o dożywocie, natomiast należy pamiętać, że jeżeli mówimy o skali tych umów, to 99% umów podpisywanych jest na rynku nieprofesjonalnym. Są to umowy podpisywane w ramach rodzin, są to umowy podpisywane przez osoby obce, ale znające się. Są też pojedyncze podmioty, które świadczą tego typu usługi, a nie działają ogólnopolsko, tylko jest jakaś na przykład, nie wiem, agencja nieruchomości i podpisała 2-3 takie umowy. Zdarzyły nam się sytuacje, w których klient rozmawiał chociażby z nami, a finalnie zdecydował się na podpisanie umowy na przykład ze swoim adwokatem, który pierwotnie weryfikował umowy, które my przesyłaliśmy, żeby sprawdził, prawda, czy rekomenduje klientowi. Na koniec podpisał taką umowę sam z klientem. Także ten rynek i głównym, myślę, problemem tego rynku jest właśnie to, że te umowy są podpisywane poza profesjonalnymi podmiotami. O ile mówimy o rodzinach, to jest okej, bo to jest tak naprawdę najbardziej naturalne i tak naprawdę te przepisy gdzieś, szczególnie umów o dożywocie, one miały taki cel, prawda, żeby tu gdzieś w rodzinie zachować gospodarstwo, żeby była opieka nad tym seniorem i to jest jakby pewnie najbardziej naturalny sposób. Natomiast rzeczywiście problem zaczyna się w momencie, kiedy ludzie zaczynają podpisywać z podmiotami trzecimi, które są pojedynczymi osobami fizycznymi. Bo teraz tak, po pierwsze, w przypadku funduszu my podpisujemy tych umów jakby tworzymy taką pulę ryzyka. I my jesteśmy w stanie na części umów wypłacić więcej niż wynika to z wartości nieruchomości, na części mniej. Dzięki temu te świadczenia wypłacane są dożywotnio. Mała skala wiąże się z dużym ryzykiem. Wy teoretycznie powinniście w takim razie móc też troszeczkę lepsze warunki finansowe oferować, ale ja czytałem czasami, że te osoby takie prywatne, które chcą wejść w posiadanie, to często właśnie chcą wygrać, oferują jeszcze lepsze warunki, potem się przeliczają, potem się wycofują i w ogóle całe ryzyko, no co zrobić, jak nagle splajtuje ten, który miał mi płacić tę rentę. To znaczy, jeżeli chodzi o dalsze trwanie życia na moment zawarcia umowy, bo tak jak słusznie stwierdziłeś, jakby to jest ten moment, na który my musimy przeszacować, ile lat dana osoba będzie żyła, ile to świadczenie zakładamy, że będzie wypłacane. Takie dane publikuje Główny Urząd Statystyczny i to są tak zwane tabele dalszego trwania życia. I można w nich sprawdzić, że na przykład mężczyzna w wieku, jeżeli podpisuje taką umowę w wieku 75 lat, to średnio miał przed sobą jeszcze 15 lat do życia. W przypadku kobiety w tym samym wieku to jest 12 lat. I to są tablice, które publikuje Główny Urząd Statystyczny. Nie można tego mylić ze średnim trwaniem życia, no bo to jest inaczej dalsze trwanie życia dla osoby, która się właśnie urodziła, tak? No bo często posługujemy się, no tak, ale średnia to jest, no tak, ale jeżeli już dożyłem i mam 70 czy 75 lat, dane statystyczne mówią, że będę z 50% prawdopodobieństwem żył jeszcze w przypadku mężczyzny 15 lat. I my na taki okres kalkulujemy to świadczenie.
Oczywiście my jako fundusz zatrudniamy też aktuariusza, który przygotowuje cały model finansowy i wszystkie wyliczenia związane chociażby z szacowaniem takich zobowiązań rentowych. Osoby fizyczne nie mają takich zasobów i takich kompetencji, więc na pewno trudniej jest im wyliczyć takie świadczenie. Też jest dość duże ryzyko w sytuacji, w którym taka osoba straci pracę, no bo co wtedy? Sytuacje życiowe się zmieniają. Nam zdarzyły się sytuacje, w których osoby do nas przyszły po rozwiązanych już umowach dożywocia z osobami fizycznymi. Zresztą jedna z pierwszych naszych klientek, która podpisała z nami umowę, to była pani, ona akurat miała wsparcie opiekunki takiej środowiskowej, która rozwiązała taką umowę, ponieważ podzieliła się z nami takim swoim doświadczeniem, że miała takie poczucie, że osoby, z którymi podpisała, one dzwoniły do niej, one sprawdzały, że miała takie cały czas poczucie takiego sprawdzania, czy ona jeszcze, prawda, żyje, czy nie czuła się komfortowo w tej sytuacji, a sytuacja finansowa była taka, że ona po prostu potrzebowała środków na codzienne życie. Umowa została z tymi osobami rozwiązana i za jakiś czas zdecydowała się na podpisanie umowy z nami. I to, co głównie podkreślała po zawarciu tej umowy, że właśnie jakby czuła taki oddech, tak? No bo środki do niej wpadały, ale jakby to ona była tą stroną, która inicjowała kontakt, jeżeli miała na to ochotę. I myślę, że to takie profesjonalne podejście do tego typu usługi znacznie zmienia też odbiór i samopoczucie osób, które korzystają z tego typu działalności, bo po pierwsze mamy kompetencje, żeby to policzyć, żeby to wypłacać dożywotnio i wziąć na siebie te ryzyko. Co więcej, wszystkie renty, one są waloryzowane corocznie. Jak wiemy, wiele lat temu nie były to wielkie kwoty, bo inflacja była na relatywnie niskim poziomie. Natomiast te ostatnie lata pokazały nam, co się wydarza w sytuacji, kiedy inflacja galopuje. My wszystkie renty waloryzowaliśmy i osoby, które te renty pobierały te renty zgodnie rzeczywiście z siłą nabycia, tak? One nie były zamrożone na ten okres, kiedy osoby je podpisały umowy, nie wiem, 10, 6 czy 4 lata temu. Więc to są pewne podstawowe rzeczy, które po pierwsze dają poczucie bezpieczeństwa, ale też takiego własnego samopoczucia, tak, że ja nie jestem od nikogo zależny, ja mogę teraz sam decydować o tym, co chcę zrobić, gdzie chcę pojechać, co sfinansować z tych środków. Natomiast na pewno to, z czym gdzieś myślę społecznie mamy największy problem, to takie przyzwolenie społeczne dla osób starszych na to, żeby korzystały z tego typu produktów i korzystały swobodnie. Bo często przypisuje się tutaj taką łatkę korzystania, kiedy jest już trudna sytuacja. To nie jest prawda. My mamy klientów, którzy nam wysyłają kartki pocztowe z różnych miejsc, które odwiedzają i mówiąc szczerze, dla mnie to jest wtedy największa przyjemność, bo mam rzeczywiście takie poczucie, kiedy patrzę, kiedyś patrzyliśmy na niemieckich emerytów, prawda, i mówiliśmy, podróżują, stać ich jest na to. I strasznie się cieszę, kiedy mam takie poczucie, że osoby, które korzystają z renty, mogą rzeczywiście w podobny sposób funkcjonować. Jeden z panów, który podpisał to już prawie 10 lat temu umowę małżeństwo, pamiętam po umowie ze mną się jeszcze skontaktował i tak mówi, czy ja na pewno wiem, dlaczego on tą umowę podpisał. No jakby oczywiście nie pytamy aż tak wprost, bo to klient nam zinformuje, jakie są jego zamiary, natomiast co się okazało, państwo byli narciarzami i uwielbiali jeździć na narty do Francji w Trzy Doliny i pan podzielił się ze mną taką refleksją, że póki mogą, mają z żoną siłę, oni mogli sobie zawsze pozwolić, żeby raz w roku na takie wakacje pojechać, a dzięki rencie oni będą mogli 3 razy do roku na takie wakacje jeździć. Natomiast z drugiej strony jest bardzo duża grupa też emerytów, którzy po prostu potrzebują tych środków na bieżące potrzeby, na czynsz, na chociażby leki. Te potrzeby wraz z wiekiem one rosną, bo mamy większe potrzeby związane, nie wiem, chociażby z zorganizowaniem sobie czy lekarstw, czy jakiejś prywatnej wizyty lekarskiej, czasami prywatnej operacji. Mamy też umowy, w których my wypłaciliśmy kwotę tytułem wypłaty takiej jednorazowej, wyższą na początek, bo na przykład dana osoba chciała sfinansować sobie jakiś zabieg.
a potem miała oczywiście wypłacaną rentę dożywotnią, no bo renta zawsze musi być wypłacana dożywotnio, ale to jest oczywiście tylko matematyka, ile wypłacimy na początku, to ile ta renta potem będzie, o ile mniejsza wypłata tych rent dożywotnich. Więc tych potrzeb osób starszych jest bardzo dużo, a mam takie poczucie, że społecznie gdzieś odbieramy im to prawo, a z drugiej strony absolutnie mamy pełne przyzwolenie do tego, żeby osoby młode brały chociażby kredyty hipoteczne. I ten produkt jest jakby bardzo popularny i ludzie z niego korzystają, natomiast osobom starszym odbiera się takiego prawa i takiego zwykłego przyzwolenia na to, żeby decydowali o własnym majątku i o własnym życiu. Jasne. Hanno, powiedz mi, w ogóle tak, znasz przecież doskonale skalę obrotu nieruchomościami, więc to, że tak z tego wykresu, który pokazywałem przed chwilą, to w ciągu ostatnich powiedzmy 10 lat rynek tych umów dożywocia na razie, bez tej renty mówimy, tak, wzrósł 5-krotnie, więc to jest spory, bym powiedział, przyrost, prawie 5-krotnie. Ale to nadal jest tam około 15-16 tysięcy, no jeżeli doliczymy te renty, jeszcze tak może gdzieś koło takiej liczby się będziemy kręcili. Jak to wygląda w skali obrotu w ogóle mieszkaniami w Polsce i w skali starzenia się ludności? W ogóle zaczynamy jednak myśleć o tym, co będzie z naszymi nieruchomościami w momencie, kiedy już jesteśmy w dosyć zaawansowanym wieku, więc tutaj różne właśnie jakby umowy notariusze popularyzowali i cały czas mówią o tym, że warto pisać testamenty. Są umowy po prostu darowizny, kiedy to powiedzmy najstarsze pokolenie przekazuje młodszym, niekoniecznie bezpośrednio młodszym swoim dzieciom, ale często trochę dalej w rodzinie właśnie te nieruchomości. Część z tych umów dożywocia, o których mówimy, które tutaj na wykresie były pokazane, czyli ja tutaj sobie patrzę obok, no, na 2023 notariusze raportowali, że było to 14 407 umów o dożywocie dotyczących nieruchomości innych niż rolne, więc tutaj to jest bardzo, bym powiedziała, mało zbadane. Ja właśnie tutaj przygotowując ten temat się śmieję, że ja jesienią występowałam na konferencji prawniczej, gdzie właśnie zaczęłam mówić o tych 3 takich podstawowych rodzajach i o tym, że tak naprawdę takie badania, takie bardziej i prawnicze, ale też socjologiczne i takie właśnie społeczne, proszę Państwa, były robione w latach 20. 100 lat temu. To trochę dawno. Tak, ale myślę, że właśnie te niepokojące takie rzeczy, że jeżeli ktoś właśnie zostanie na łasce czyjejś właśnie, że ktoś czy wypłaci, czy nie wypłaci, czy jak się poprosi, to się dostanie właśnie tam, czy ktoś zawiezie z rodziny do tego lekarza, czy nie zawiezie, no to jest cały czas, jest moim zdaniem to dosyć żywe, ale zaczynamy dysponować. Trudno jest mi powiedzieć, tak naprawdę dopiero niedawno zaczęliśmy szacować taką skalę, jak duży jest rynek nieruchomości w porównaniu do nieruchomości mieszkalnych, które mamy w ogóle w Polsce i wychodzi, że poniżej 3% nieruchomości podlega, uwaga, obrotowi rynkowemu, więc tutaj jeżeli mamy darowizny, jeżeli mamy właśnie umowy renty dożywotniej, nie zawsze się to zalicza do takiego stricte rynku, obrotu rynkowego nieruchomościami, więc trudno jest mi powiedzieć o skali, natomiast to rzeczywiście myślę, że w tej chwili, jeżeli chodzi o obrót, to taka zmiana własności w zamian, czy to będzie umowa dożywocia, czy umowa renty dożywotniej, czy właśnie jakaś darowizna w rodzinie, z takim porozumieniem, że właśnie na przykład pozostawia się we władaniu, tak, tej osoby, która darowała nieruchomość, ustanawia się na jej rzecz służebność, bo to jeszcze jest jedna opcja, że po prostu tak daje wnukowi mieszkanie, ale wpisuje sobie, że będzie służebność za mieszkania dla mnie na zawsze. Jest moim zdaniem około 10% takiego zwykłej sprzedaży, kupna nieruchomości, ponieważ starsi ludzie po prostu zaczynają myśleć, co z tymi nieruchomościami będzie. I tutaj musimy się uczyć, bo tak naprawdę my się mniej więcej 30 lat temu uwłaszczyliśmy dopiero. I to jest, jeżeli chodzi o same mieszkania, a nie gospodarstwa rolne, no to jest pierwsze pokolenie, które musi myśleć o tym, co będzie z jego mieszkaniem w momencie, kiedy już odejdzie stąd, no i tego mieszkania ze sobą nie zabierze. Powiem tak, pewnie do nas trafia generalnie, można popatrzeć na to jak na populację. Zdarzają się osoby, które są absolutnie samotne i rzeczywiście nie mają nikogo, nie miały dzieci, małżonek zmarł i gdzieś z dalszą rodziną tych kontaktów nie utrzymują.
I są to osoby rzeczywiście gdzieś tam pozostawione same sobie, które muszą jakoś sobie w życiu same radzić. Mamy też dużą część seniorów, których dzieci mieszkają za granicą. I jest to, dam przykład klientki, to akurat pani z Ciechocinka, notabene pani kończy 100 lat w przyszłym miesiącu, także szykujemy jakąś małą niespodziankę. Natomiast tutaj zgłosiła tą panią córka, która mieszka na stałe we Włoszech. Powiedziała, że no po prostu nie jest w stanie mamie pomagać, mama do Włoch się nie chce przeprowadzić, ona ma rodzinę we Włoszech, do Polski już nie wróci, mieszkanie jest w Ciechocinku, no i zrobiliśmy taką kalkulację, przedstawiliśmy, obie panie zaakceptowały, podpisaliśmy umowę, umowa już ponad, no chyba z 12 lat funkcjonuje, może nawet i 13 w tym momencie. Także umowa jest realizowana, więc mamy tu do czynienia z sytuacji, w której córka, mimo tego, że mieszkała gdzieś tam za granicą, no starała się mamą zaopiekować. I to pokolenie, no w dużej części ta rodzina gdzieś rzeczywiście mieszka w obcych krajach. Ale mamy sytuacje, w których no są rodziny, są te rodziny, które mieszkają również czasami w tym samym mieście, ale z jakichś przyczyn te kontakty albo są urwane, albo nieutrzymywane. No ale jak wiadomo, po prostu życie, tak? Piszę różne scenariusze i z różnych sytuacjach miały te osoby do czynienia. Czasami się zawiodły, czasami może rodzina na nich się zawiodła, nigdy nie wiemy gdzieś tam do końca, jak sytuacja wyglądała. Ale myślę, że jakby ten wycinek osób, które do nas trafia, to jest jakby taki po prostu przegląd, tak jak w populacji, osoby w szczęśliwych rodzinach, osoby bez rodzin. Duża jest grupa takich samotnych seniorów, szczególnie po stracie małżonka, bo to jest sytuacja, w której gdzieś utrzymywały się z 2 dochodów, można powiedzieć, teraz jest jeden. Często też finansowały na przykład jakieś dodatkowe leczenie, dodatkową rehabilitację dla tej osoby, więc duża część oszczędności po prostu została zużyta. I to są takie też sytuacje, no można powiedzieć, trudne, gdzie te osoby do nas przychodzą. Też jest część osób, która na przykład przychodzi od razu, tak jak wcześniej wspominałam, z adwokatem czy radcą prawnym, który tę umowę analizuje, wysyłamy mailem, tak, czasami się spotykamy, ale w dużej części po prostu te umowy są wysyłane, adwokat nanosi jakieś swoje ewentualnie propozycje, zmiany, czy zadaje pytania, więc też jakby to jest bardzo dobry kierunek konsultowania tych umów, no, ze stroną profesjonalną, tak, no bo tu nie chodzi o to, żeby skonsultować może z sąsiadem, może sam zamysł, tak, że myślę o czymś takim, rozważam, natomiast no, samą konstrukcję umów warto rzeczywiście zweryfikować z profesjonalnym też pełnomocnikiem, który po prostu jest w stanie to realnie ocenić, bo o ile mówimy o funduszach, w przypadku chociażby naszego funduszu ponad 10 lat temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta weryfikował nasze umowy i nie wniósł żadnych zastrzeżeń do projektów umów. O tyle w przypadku osób prywatnych czy jakichś mniejszych działalności my nie wiemy tak naprawdę, jakie są warunki, jakie są zabezpieczenia wprowadzone w umowach. I tu warto jakby dopilnować, żeby klient był zabezpieczony przede wszystkim na jakiś zły scenariusz, tak? Co w sytuacji, gdyby ta osoba straciła pracę, co w sytuacji, gdyby mi się nie podobało taka relacja, bo jeżeli mówimy o umowach o dożywocie, tak naprawdę nie jest to wymierne, to znaczy my nie wiemy, ile tak naprawdę tej opieki to jest wystarczająco. Te potrzeby też się zmieniają i może się okazać, że to, co teraz nam się wydawało, jest wystarczające, za rok osoba wymaga permanentnej opieki. W przypadku umów o rentę no jest to dużo łatwiej zweryfikować, no bo mamy pewne konkretne świadczenie pieniężne, które jest co roku, waloryzowane i musi być wypłacane. Więc tutaj łatwiej jest zweryfikować, czy jest dotrzymywana umowa, czy ta umowa nie jest dotrzymywana. W przypadku umów o dożywocie no, często mogą się rozjechać po prostu oczekiwania 2 stron i możliwości 2 stron, bo nie jest to aż tak precyzyjnie określone. Właśnie, Hanno, do Ciebie też, bo zaczęłaś od wyjaśniania, ale trochę się prześliznęłaś po temacie hipoteki i dożywocia i renty, ale my tak tutaj zamiennie mówimy często o tym dożywociu, rencie, nie o hipotece odwróconej, co często dziennikarze mylą, ale jest kilka różnic między tym dożywociem a rentą, prawda? Bo właśnie chociażby te świadczenie albo na przykład problem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jak to wygląda?
No tutaj rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że jakby o ile ta strona, która ma nieruchomość i może określić warunki, negocjować warunki, na których tą nieruchomość przekazuje, o tyle strona, która bierze na siebie wieloletnie i tak naprawdę nieokreślone w czasie, jak długo to będzie trwało, obowiązki, no wydaje mi się, że tutaj ta strona właśnie ma dużo większe ryzyko. I no, ja doradzam gminom i jakby tutaj od tej strony widzę, że umowy dożywocia dla tej osoby, która przekazuje nieruchomość, rzeczywiście ona ma mieć zaspokojone podstawowe potrzeby i czasami nawet troszkę więcej. Przy rencie mamy określoną kwotę, nawet jeżeli umawiamy się na coroczną czy tam co 3-letnią, różnie można negocjować okresy, waloryzację wysokości tej kwoty renty, no to jest to przewidywalne. W momencie, kiedy gminy często trafiają na taką sytuację, że jest osoba starsza, która jest już niestety w takim stanie zdrowia, że nie radzi sobie samodzielnie, musi być przeniesiona na przykład do DPS-u. Bo inaczej potrzebne są leki, opieka pielęgniarska, 24 godziny na dobę ktoś musi nadzorować. Mamy coraz więcej chorób takich neurodegeneratywnych, czyli po prostu demencja, Alzheimer i inne rzeczy, które absolutnie pozbawiają nas możliwości nawet zarządzania własnym majątkiem. Gmina rzeczywiście taką osobę, no jeżeli tam był jakieś wsparcie opiekunka z tak zwanego MOPS-u, gmina takiej osobie oferuje miejsce w DPS-ie, w Domu Pomocy Społecznej, gdzie taka opieka jest, ale ona kosztuje. I w tym momencie, proszę Państwa, o ile gmina może ze zwykłej renty emerytury zabrać 70%, o tyle osoba, która podpisała umowę dożywocia, ta osoba, która jest zobowiązana do świadczeń właśnie takich bieżącego utrzymania, musi zapłacić pełną kwotę za pobyt starszej osoby w DPS-ie. I gminy już po prostu chodzą z tym do sądu nawet. Więc tutaj mówię o tym, że to ryzyko jest właściwie nielimitowane w momencie, kiedy nawet w rodzinie podpisujemy takie umowy. Często się zdarza po prostu pomiędzy daleko spokrewnionymi jakimiś osobami, natomiast tutaj jest ta różnica. Jeżeli chodzi o same formę nieruchomości, no to się okazuje, że zwykłą umowę dożywocia możemy podpisać, jeżeli to jest po prostu nieruchomość, czyli właśnie spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu nie, ale rentę dożywotnią możemy podpisać na wszystko, że tak powiem. Zgadza się. Czyli to może być właśnie również prawo, lokatorskie raczej nie, ale spółdzielcze, własnościowe tak, nawet jeżeli mamy jakiś udział w dużej nieruchomości również. Także te różnice tutaj były od lat niwelowane pomiędzy tymi rodzajami nieruchomości, które mogą podlegać takim umowom, natomiast ja jednak będę podkreślać, w rodzinie przeważnie podpisuje się taką umowę dożywocia, na początek myślimy, że nie, to przepiszemy bezpiecznie, tu my sobie zostajemy w tym mieszkaniu, mówię my, w sensie ja jako na przykład starsza właścicielka, tak, i tutaj jakiś tam mojej siostry ciotecznej, wnuczek z żoną, będą mnie wspierać, na razie nie mam żadnych finansowych potrzeb, nie mam problemu, oni po prostu będą mieli tam to kiedyś dla siebie, bo nie mam swoich dzieci, ale te potrzeby mogą rosnąć i może się okazać, że wnuczek z żoną będzie płacił za mój pobyt w DPS-ie w tej chwili około 7 000 miesięcznie. Ale jeszcze już tak dla porządku jeszcze pragnę wyjaśnić, że to dożywocie czy też ta renta to jest w ogóle zbycie nieruchomości i ktoś inny jest właścicielem tej nieruchomości. Tak. To nie jest tak jak w hipotece odwróconej i teraz jeżeli ja zbyłem tę nieruchomość, ja nabyłem tę nieruchomość w ramach tego, że komuś zapewniam dożywocie, to równie dobrze mogę ją sprzedać. I wcale nie znaczy, że ten dożywotnik musi mieszkać akurat w tym mieszkaniu, które mi przekazał. On może mieszkać gdzie indziej. Ja mam mu to wszystko zapewnić. Nie będziemy teraz wchodzili w całe szczegóły, bo to jest zbyt dużo byłoby, ale tu parę razy padło słowo rewaloryzacja. Niektórzy niecierpliwie czekają na pytanie, a ile ja dostanę za to mieszkanie. I jak się domyślić, to już poproszę tutaj Katarzynę o wyjaśnienie nam 2 problemów. Ja powiem tak, podobno, tak wyczytałem, że takie popularne, typowe, przeciętne mieszkanie to jest około 50 metrów, które do Was trafia. Rozumiem, że nie pałac, bo to nie miałoby specjalnie sensu, chociaż zależy za ile. Ale też trudno powiedzieć, ile ktoś będzie żył, prawda? Ale mam pytanie takie, przecież ostatnio też na przykład same nieruchomości podrożały potężnie. I mówiłaś o rewaloryzacji, o jakiś wskaźnik inflacji, ale co się dzieje, kiedy
ja na przykład przekazałbym jakąś nieruchomość 10 lat temu, jakieś mieszkanie i ono było warte X, a teraz warte jest 3X. Oświecisz nas w tym temacie? Jasne, oczywiście. Umowa podpisywana jest i do umowy wyliczana jest wartość nieruchomości. Tutaj zresztą posługujemy się operatem szacunkowym, zawsze rzeczoznawca przygotowuje taki operat. I wyliczenie wartości renty bierze pod uwagę wartość tej nieruchomości na moment podpisania umowy oraz wiek osób. W przypadku małżeństwa najczęściej brana jest pod uwagę kobieta, bo ma dłuższe, dalsze trwanie życia, chyba że jest jakaś tam duża różnica wieku. Zdarza się wtedy, że bierzemy pod uwagę wiek mężczyzny. I w oparciu o te 3 wskaźniki podpisywana jest i wyliczana renta dożywotnia. Ta renta jest corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji. Więc jeżeli, tak jak było do niedawna, mieliśmy na poziomie kilkunastu, prawie 20%, o taką wartość ta renta jest corocznie, w zależności od tego, jaki wskaźnik publikuje KUS, waloryzowana. Natomiast sama wartość nieruchomości, jakby ona już się tu nie odnosi do umowy. Ona jest brana na moment, jest zamrażana na moment podpisania tej umowy, natomiast to, co zastępuje tą waloryzację wartości nieruchomości, jest waloryzacja wartości renty, bo my się wtedy posługujemy już tą wartością renty. Teraz mieliśmy do czynienia z inflacją, ale były momenty, bodajże 2 albo nawet 3 lata pod rząd, kiedy była deflacja. I teoretycznie można sobie wyobrazić, że no jest to moment, w którym uprawnia wręcz do obniżenia renty. Ale my tego oczywiście nigdy nie zrobiliśmy. No jakby renta była wypłacana nie mniej niż rok wcześniej, tak? No bo jeżeli była podwyższona, no to już na takim była mrożona, nie była obniżana. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z inflacją, wtedy renty były i są cały czas wypłacane w tym roku 14% wyższe niż w roku poprzednim. Ale teraz takie jeszcze właśnie pytanie. Rozumiem, nie rewaloryzowana jest wartość nieruchomości, czyli teoretycznie tak, nie opłaca się może od razu przychodzić na tą rentę, tylko troszeczkę jeszcze pożyć sobie na emeryturze i troszeczkę później przyjść, bo potem będę miał krótszy wskaźnik do życia i może wartość mojej nieruchomości będzie wyższa, czy tak? To znaczy, co do zasady powinno wyjść na to samo, to znaczy jeżeli wypłacamy rentę i liczymy dla osoby, która ma lat 65, no to jeżeli przychodzi po 10 latach i ma 75, no to 10 lat nie pobierała tej renty. Więc no, pewnie to trzeba by dokładnie przeliczyć, ale wiadomo, że najłatwiej jest analizować po fakcie, to znaczy jak spojrzymy na wskaźniki, to dokładnie wiemy, kiedy ta wartość była najwyższa, kiedy renta wyszła nam najwyżej i to był ten moment, tak jak analizujemy czasami, kiedy zainwestować na giełdzie, prawda? Najlepiej po fakcie nam te wszystkie wskaźniki wychodzą. Więc tu pewnie jest bardzo ciężko ocenić, co się komu opłaca. Mamy umowę, chociażby w styczniu tego roku zawarliśmy umowę z osobami, z małżeństwem, które 10 lat temu się do nas zgłosiło. I tak się co jakiś czas zastanawiali, przeliczali, no jeszcze nie ten moment, jeszcze prawda w toku, jeszcze myślą. 10 lat zajęło i pamiętam, że my też w pewnym momencie tych rozmów nawet im przedstawialiśmy taką kalkulację, ile już mogli pobrać tej renty przez te lata, no bo 10 lat to jest już naprawdę rzeczywiście spora suma, gdyby nawet jej nie wydawali, tylko gdzieś włożyli na jakąś lokatę, no też by ta suma im urosła. Na koniec dnia zdecydowali się 10 lat później, po prostu teraz mają wyższą rentę, no bo mają rzeczywiście krótszy czas dalszego trwania życia, ale przy założeniu tej samej wartości, jeżeli to by była ta sama wartość, to na koniec dnia klient, który podpisał w wieku 65 i przy takiej samej wartości ten, który podpisał 75 lat, powinno wyjść na to samo. 2 pytania od razu a propos tego, co mówiłaś. Po pierwsze, renta, ale mieszkanie jest wasze. Kto za to mieszkanie płaci czynsz, prąd, wodę, śmieci, podatki jakieś? To jest jedno pytanie. A drugie, małżonkowie i ta renta. A jak jedno umrze albo się rozwiodą, to co? To na starość też może się zdarzyć. To co się oczywiście, renta dożywotnia jest wypłacana do końca życia drugiego z małżonków. Także nawet jeżeli w tej samej kwocie, to znaczy tej samej kwocie ona nie, bo renta jest przypisana do mieszkania, ona nie jest jakby przypisana do osoby, więc to nie jest połowa na przykład renty, bo czasami takie pytania też padają. Ta sama renta w tej samej wysokości, oczywiście cały czas waloryzowana, no bo co roku ta wartość jest wyższa, wypłacana jest osobie, która pozostaje w lokalu do końca jej życia. Nie mieliśmy przypadku rozwodu,
Musiałby pewnie wtedy sąd takie postanowienie zasądzić, no, co w przypadku tej renty, jak ona, czy ona na pół musi być dzielona. Ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, natomiast no, renta była przypisana do mieszkania, ustanowiona na oboje małżonków, więc jeżeli to podlegało wspólnocie małżeńskiej, to zapewne po połowie takim osobom należy się taka wartość, ale tutaj takiej sytuacji jeszcze nie przerabialiśmy. Co z tym czynszem? Już mówię, jeżeli chodzi o czynsz, to tak jak w umowach najmu. Czynsz, wszystkie opłaty związane z mediami i ze zużyciem mediów są po stronie użytkownika, czyli w tym wypadku klientów i naszych zamieszkujących lokal. Natomiast opłaty takie jak podatek od nieruchomości, ubezpieczenie chociażby tej nieruchomości, opłaty przekształceniowe, wcześniej użytkowanie wieczyste, to już opłacał właściciel, czyli my ponosiliśmy te koszty. Podobny jest podział i można to odnieść do umów najmu, jeżeli mówimy też o remontach czy awariach, które powstają w mieszkaniu. Te, które są związane z bieżącym użytkowaniem lokalu, jakiś tam zepsuty kran, prawda, czy spłuczka, no takie to, co się dzieje na co dzień, oczywiście są po stronie użytkownika. Niemniej jednak my też zapewniamy klientom ubezpieczenie i nawet jeżeli wystąpią te, które teoretycznie to klient jest zobligowany do ich usunięcia czy naprawienia, to my realizujemy z ubezpieczenia, mamy odpowiedni asystans i wykupione polisy, także również i te tak naprawdę są realizowane i my też zajmujemy się tą obsługą, bo jakby no, na co dzień nam się zdarza, że albo sąsiad kogoś zalał, albo klient kogoś zalał, no to są też ta substancja mieszkaniowa, tu wspominali, że jest około 50 metrów kwadratowych i rzeczywiście średnio tak wychodzi, natomiast w większości są to osoby, które mieszkają w takich nie więcej niż 2 pokoje, tak? Czyli bym powiedziała bliżej 40 metrów. Są to też lokale, które ciężko zamienić na coś mniejszego, bo też często pojawia się to jako pomysł, alternatywa, to albo żeby kupić 2 i jedno wynająć, albo zamienić na mniejsze. No po pierwsze, często osoby po prostu nie chcą się wyprowadzać z tego miejsca, w którym mieszkały i jest to dla nich, robią to niechętnie. Po drugie, no zamiana mieszkania na mniejsze, jak wiemy, mniejszy metr kosztuje więcej za mieszkanie niż metr większego mieszkania, więc to wcale tak idealnie przeliczyć się nie da i ciężko jest zamienić 40-metrowe mieszkanie na jeszcze mniejsze. Więc najczęściej to są takie mieszkania właśnie około 40 metrów albo już mieszkania bardzo duże, czyli mieszkania około 100 metrów. Mamy takie umowy podpisane w Warszawie, w Trójmieście, we Wrocławiu. Są to osoby, które po prostu przez całe swoje życie żyły na pewnym poziomie i tego poziomu obniżać nie chcą. Chcą dalej mieszkać w tych mieszkaniach, do których są przyzwyczajone, więc jakby te mieszkania takie dużo większe w pewien sposób zaburzają tą średnią, prawda, no podciągając tą średnią do 50 metrów, ale ja bym powiedziała, że to są takie właśnie 2 segmenty klientów, małe mieszkanka, taki rynek wtórny, wielka płyta, czy takie kamienice 4-piętrowe, często bez windy, co też jest trudnością dla osób starszych, kiedy mieszkają gdzieś wyżej, a tej windy nie ma. I niestety zdarzają się tam również różne zalania, prawda, awarie i tutaj no, my jesteśmy tą stroną, która tym zarządza i też pomaga te wszystkie szkody naprawiać. Co się dzieje do obu Was? Pytanie, co się dzieje i co się może stać, jeżeli ten, kto powinien płacić te pieniądze dożywotnikowi albo w zamian za dożywocie, bo w dożywociu też można nie tylko się opiekować, ale ustalić jakąś kwotę wypłacaną. Czy ten, kto płaci czysto rentę i on nagle z jakiegoś powodu przestaje płacić. Ja nie mówię, że oszukał celowo, tak? Tylko no, stało się coś. Ze wszystkim się może stać. Nikomu nie życzę, ale czy to będzie firma, czy osoba prywatna, czy nawet fundusz, zawsze się może stać jakaś zła sytuacja. I ten właściciel mieszkania przekazał swoją nieruchomość, dostał na przykład 3 renty i już potem nic nie dostaje. Nie wiem, może od Hanny zacznę, potem Katarzyna. To tutaj ja chciałam po pierwsze zaznaczyć, że rzeczywiście te umowy, nawet renty dożywotniej mogą mieć różne zapisy. To może być waloryzacja o inflację, ale przyznam, że ja widziałam również wzór takiej umowy, gdzie była nie waloryzacja o inflację, tylko tak jak teraz jest przy kredytach hipotecznych, co 5% renegocjujemy, co 5 lat była ponowna wycena nieruchomości i znowu ustalenie wartości renty. Także tutaj opcje bywają różne, dlatego tych prawników, specjalistów warto po drodze zapytać o zdanie.
Natomiast takie rzeczywiście UOKiK, który badał te umowy, no tutaj umowy, które oferują firmy, czyli nie takie pomiędzy osobami fizycznymi, no to te zabezpieczenia, które tam są rzeczywiście takie, że jeżeli coś się stanie, jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się, czyli właśnie no z reguły ten, który zobowiązał się wypłacać rentę, nie wypłaci nawet jednego świadczenia w terminie, spóźni się o 3 dni, no to tam z reguły są takie zapisy, które sprawiają, że no, ta umowa przestaje obowiązywać nawet bez obowiązku zwrotu tych wypłaconych kwot. Więc trzeba uważnie czytać, bo to jest tak jak dokładnie z umową najmu. Na co się umówimy, tak będziemy mieli. Jeżeli się umówimy, że może być dopuszczalne raz w roku opóźnienie do 24 godzin, no to może być, a jak się umówimy, że nie może być opóźnienia, no to rzeczywiście są zapisy, które sprawiają, że umowa przestaje obowiązywać i na tej podstawie możemy po prostu znowu iść do notariusza, złożyć wniosek do ksiąg wieczystych i przywraca nam to własność nieruchomości. Także no, to jest dosyć zaawansowane takie narzędzie prawno-finansowe, dlatego nawet jeżeli w rodzinie podpisujemy takie umowy, naprawdę warto zawsze skonsultować się ze specjalistą. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa słuchających, oglądających nas zdecyduje się podpisać z firmą, no to tutaj ja bym powiedziała, że naprawdę UOKiK w to się wgryzł, dopilnował i te takie umowy, które oferują firmy większe, jakieś podmioty prawne, ta odpowiedzialność jest tam na tyle duża i klient jest na tyle chroniony, że nawet jeżeli wprost nie będzie pewnych zapisów, to możemy po prostu udać się do sądu. I tutaj do Katarzyny, bo chciałam, żebyś poruszyła ten sam temat, ale też jest taka mała uwaga. Może się odniesiesz do tej mojej uwagi, która polega na tym, że owszem, prawo może mi dawać jakieś uprawnienia, umowa też może mi dawać jakieś uprawnienia, bo część tego, co mówiłaś, to jest nawet w ustawie napisane, w kodeksie, ale wyegzekwować tego to już tak prosto nie jest, bo to nie jest tak, że ja mówię, ty się spóźniłeś 1 dzień i ja już mam to mieszkanie z powrotem. To jest cała procedura prawna, która niestety w Polsce może trwać 10 lat, 5 lat, a jak ja mam 85 lat, to trudno jest mi czekać specjalnie na wyrok łaskawy sądu. Jak to wygląda, Katarzyno, z Twojego... Tak, już mówię. My jako fundusz w naszych umowach wprowadzamy zapis, gdzie my się poddajemy egzekucji w trybie 3/7 i w sytuacji, w której, tak jak Hanna wspominała, jeżeli nie wypłacilibyśmy już jednej renty, klient ma prawo dochodzić, składając ten wniosek do sądu. Jakby to, że spółka się poddaje egzekucji, zastępuje już wyrok sądu. Wystarczy złożyć akt notarialny, który został z klientem podpisany i jest nadawana tylko taka klauzula wykonalności i to automatycznie trafia do komornika. Także my jako fundusz poddaliśmy się egzekucji, która zastępuje w tym momencie już wyrok sądu. Nie wiem, jak konstruowane są umowy w przypadku osób fizycznych. Możliwe, że osoby się nie poddają takiej egzekucji, tylko rzeczywiście trzeba wtedy tą taką długą sądową procedurę toczyć. I to w zakresie jakby wypłaty świadczenia. Natomiast jest jeszcze druga i bardzo ważna rzecz, a mianowicie możliwość dożywotniego zamieszkiwania tego lokalu, bo to jest zabezpieczenie, które bezwzględnie musi być ustanowione na rzecz klienta. Ono musi być też ujawnione w księdze wieczystej i dam taki przykład z naszych na przykład procedur. Jeżeli podpisywana jest umowa dla spółdzielczego własnościowego prawa dla lokalu, to my zobowiązujemy się w umowie z klientem do wyodrębnienia tego lokalu, założenia księgi wieczystej dla odrębnej własności i wpisania do działu 3 dożywotniego użytkowania. Bo przepisy akurat w Polsce są takie, to się też zmieniło, bo 10 lat temu jeszcze można było wpisywać dożywotnie użytkowanie do księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa. Potem już w związku z licznymi wyrokami stało się to niemożliwe. Więc my jako spółka mamy taką procedurę, że chcemy dopełnić tej najwyższej formy zabezpieczenia klienta, czyli nawet jeżeli klient do nas trafia ze spółdzielczym własnościowym lokalem i jest możliwość wyodrębnienia, grunty są uregulowane, zakładamy księgę, wyodrębniamy lokal i zabezpieczamy klienta tym najwyższą formą, wpisem w księdze wieczystej tego dożywotniego użytkowania, bo znowu to ma cel taki, że jeżeli jakiekolwiek były problemy, czy po stronie osoby fizycznej, która podpisuje taką umowę, czy po stronie spółki, to jest przepis niewzruszalny, to znaczy ta osoba do końca życia ma prawo zamieszkiwania tego lokalu i korzystania z tego lokalu ze wszystkich znajdujących się tam pomieszczeń
Ostatnio gdzieś w jednym z artykułów prasowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, jakoby fundusz miał możliwość zameldowywania i dokwaterowywania osób do lokalu. Jest to absolutnie nieprawda. W projekcie umowy zresztą temu dziennikarzowi, który taki opis, powołując się zresztą na panią adwokat, która analizowała tą umowę, poczynił, wysłałam odpowiedni zapis umowny, korygując tę nieprawdziwą informację, bo jest to absolutnie niedopuszczalne. Tylko i wyłącznie klient ma prawo użytkowania tego lokalu i my jako firma w akcie wpisujemy, że my nie mamy prawa bez zgody klienta nikogo do tego lokalu ani zameldować, ani wprowadzić. Bez zgody klienta jest o tyle ważne, że czasami zdarzają się sytuacje, gdzie to klient prosi o to, aby ktoś w tym lokalu z nim zamieszkał, na przykład, żeby taką opiekę czy jakąś pomoc świadczyć. Dlatego jest taka możliwość, ale ona wynika jedynie z chęci klienta, a nie z jakiejś działania spółki. Także znowu w przypadku spółki, profesjonalnego podmiotu jest to jakby dla nas absolutną podstawą. Jak w przypadku osób fizycznych, czy one również się zobowiązują do tego, że tylko ta osoba ma prawo użytkować ten lokal i nikt inny? Tego nie wiemy. Stąd też wydawało nam się konieczne i przez wiele lat apelowaliśmy o to, aby taka ustawa powstała, która właśnie te takie niby niuanse, ale rzeczy kluczowe z perspektywy potem osoby starszej po prostu regulowała, bo to nie chodzi o to, że tak naprawdę, że tu jest potrzebna jakaś wielka regulacja, która ten rynek absolutnie zmieni. Tu chodzi raczej o to, żeby zobowiązać wszystkie funkcjonujące podmioty i nawet osoby fizyczne do tego, że jeżeli podpisują takie umowy, to pewne zabezpieczenia i pewne zapisy w tej umowie muszą się znaleźć, no bo potem mamy do czynienia z sytuacjami, w których mogą być jakieś nieprawidłowości na rynku, a niestety prawda jest taka, że wtedy przypisuje się to działalności funduszy, co nie jest prawdą. I tym bardziej nam zależy na tym, żeby nigdy takie sytuacje miejsca nie miały, bo to, że nie miały one na profesjonalnym rynku, to wiemy, bo nie było ani jednego takiego przypadku, a działamy już prawie 15 lat. Ale to, że mogą się zdarzać na rynku takim nieregulowanym osób fizycznych, jest dużo prawdopodobieństwo, że one po prostu występują. Trochę uprzedziłaś pytanie, które chciałem zadać na zakończenie, ale jeszcze do niego wrócę. Tylko jeszcze wcześniej jedno pytanie zadam o tym, o czym opowiadałeś. Spółdzielcze prawo własnościowe, spółdzielnia i bywają stany gruntów pod budynkami nieuregulowane. To czasami nawet roszczenie jest do jakiegoś małego kawałka terenu, na którym jest dane osiedle, jest budynek. Czy takie rzeczy też można wam dać za rentę, czy niekoniecznie? Podpisaliśmy, ale dosłownie jak teraz myślę, może 3 albo 4 umowy tego typu, natomiast było wyraźne oświadczenie klienta, że on ma świadomość, że nie ma możliwości ani założenia księgi, ani wyodrębnienia tego lokalu i ustanowienia tego zabezpieczenia w księdze wieczystej. Z tych umów, z tego co wiem, już jedna jakby pozostała i jest wciąż aktywna. I co więcej, już chyba po 10 latach, ponieważ to dotyczyło tej spółdzielni takiej w upadłości śródmiejskiej, chyba spółdzielni mieszkaniowej, teraz dostaliśmy zawiadomienie, że już można wyodrębniać. Także po ponad 10 latach. Także też się sytuacja zmieniła, prawda? No klient jakby oświadczył, że on wyraża na to zgodę, bo wtedy to nie było uregulowane, a teraz będzie można prawdopodobnie to zrobić, ale jeszcze jakby nie znam szczegółów i zasad tego wyodrębnienia. Także w pojedynczych sytuacjach rzeczywiście wyrażaliśmy, jakby zgadzaliśmy się na to, ale my musieliśmy mieć pewność, że też klient ma pełną świadomość po prostu czym dysponuje. No, dysponował takim prawem do lokalu, a nie innym, tak? Więc jedynie w formie umownej można było opisać pewne zabezpieczenia i zobowiązania nasze co do tego, że dożywotnie użytkował ten lokal i tak też było, tak. Ja mam teraz pytanie właśnie o to, co wyprzedziłaś, czyli o to, jakie waszym obydwu zdaniem są potrzebne czy wskazane regulacje prawne, które warto byłoby wprowadzić, bo Ministerstwo Sprawiedliwości coś powiedziało ostatnio, jak zwykle u nas w rządzie, dziennikarzom coś powiedzieli, oni napisali, ale konkretów zero. I tak naprawdę tę stronę, która te mieszkanie oddaje, tą nieruchomość, ją by trzeba jakoś zabezpieczać, bo ona jest słabszą. Mimo że Hanna powiedziała, że jest mocniejszą, bo nie wiadomo ile pożyje, ale generalnie jest według mnie akurat słabszą stroną. Możemy na ten temat dyskutować.
i czy na przykład, powiem tak prowokacyjnie, czy powinno się powiedzieć, dobrze, to my jako władza wymyślamy sobie, że jakiś ogólny wzór na obliczanie wartości tej renty. To znaczy, na przykład, ja teraz w ogóle, ktoś ma jeszcze średnio, mu wychodzi 10-letnie dożycie, no to a wartość mieszkania wynosi X, no to jego renta ma wynosić Y, policzona jakimś wzorem, a ktoś inny ma takie samo mieszkanie, ale tylko będzie dożywał 5 lat, no to ma jakieś tam odpowiednie obliczenie. Czy to w ogóle byłoby zasadne? Nie wiemy nawet, ile jest tych umów. Więc nie wiemy, jakie są z nimi problemy, jaka to jest skala, no bo ciężko mówić o czymś, wiemy, że jest taki instrument prawny, ale ile właściwie tych umów jest, jak one są realizowane, ile jest problemów, tak, czy właśnie jakichś zgłaszanych spraw sądowych na tle realizacji tych umów, nie mamy żadnych danych właściwie. Natomiast to, co było już wypracowane, czyli pewne takie podstawowe standardy, które UOKiK zresztą również weryfikował, że tak powiem, na tych trwających umowach, czyli właśnie to, że musi być przejrzyste, że musi być w miarę, tak, na etapie negocjacji umowy ten, kto ma nieruchomość, może stawiać pewne żądania, na etapie już realizacji umowy, tak, powinna to być strona chroniona bardziej. Więc najpierw sprawdźmy, co było wypracowane, bo to zostało gdzieś tam porzucone i można do tego wrócić. Natomiast z drugiej strony to jest coraz szersze zjawisko i warto by było po prostu na początek się przyjrzeć, jaka to jest skala. Zanim oddam głos Katarzynie, to chciałam powiedzieć jedną rzecz jeszcze. To jest skala jednak w ciągu ostatnich 12 lat, powiedzmy ponad 100 czy tam 120 tysięcy umów samych o dożywocie. Są umowy o rentę, ale absolutnie nie wiemy, jak są zawierane umowy. Często wspomniałaś, darowizna wnusiowi. Ta darowizna wnusiowi to czasami bokiem tym dziadkom wychodzi i może oni powinni przestać darować wnusiowi, bo liczą, że dostaną w zamian opiekę, a okazuje się, że tej opieki nie dostaną, a tych darowizn już jest dużo. Więc według mnie dużo bezpieczniejsza umowa z wnusiem byłaby o rentę, a nie o darowiznę. No ale właśnie, to już skalę widzimy. Spory sądowe też jakieś widzimy, trudno policzyć. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje liczbę umów rozwiązywanych też sądownie, ale to dalej ograniczamy się tylko do umów dożywocia. Nie chciałabym teraz przytaczać, bo nie pamiętam liczby, ale w tym raporcie również jest taka informacja. Wiem jedno, zaskoczyło mnie, że to było dość dużo, tak procentowo rozwiązywanych tych umów. Jeżeli chodzi o umowę o dożywocie, też należy pamiętać, że sąd może zamienić umowę o dożywocie na wypłatę renty. Jeżeli strony nie mogą się porozumieć co do zakresu tych świadczeń takich niepieniężnych, to można sądownie taką umowę zamienić na po prostu wypłatę renty. I możliwe, że takie modyfikacje też gdzieś są wprowadzane. Natomiast według mnie to, co jest kluczowe, to jest po prostu stworzenie, tu nie chodzi o wypłatę renty, tu nie chodzi o wysokość tych rent, bo to jest matematyka. I tutaj myślę, że rynek to weryfikuje, to znaczy jeżeli są podmioty, które to świadczą, to one to liczą i z jakiegoś powodu one liczą to na podobnym poziomie. To nie jest tak, że jeden fundusz daje więcej od drugiego, to są zbliżone kwoty. Oczywiście w przypadku osób fizycznych my nie wiemy, do jakich kwot te osoby się zobowiążą. Wiemy też, że na pewno dużo osób do nas dzwoni taką pierwszą weryfikację zrobić, bo dużo młodych osób do nas dzwoni, dopytuje i potem już nie odzwania, więc zawsze mówimy, że to są te osoby, które same pewnie nie wiedzą, ile zaproponować, no to weryfikują pewne parametry, ale okej, tak, no to też jest jakiś sposób. Więc tu nie chodzi o sam wzór wyliczania czy zobowiązywania, bo to wręcz mogłoby ten rynek albo zabić, albo go tak przeregulować, że ten klient by dostawał jeszcze mniej, niż rzeczywiście mógłby dostawać. To, co jest kluczowe, to stworzenie ram prawnych, które po prostu zapewnią bezpieczeństwo z realizacji tej umów, a w sytuacji, w której byłyby jakieś problemy, łatwość odzyskania na przykład własności tej nieruchomości przez klienta. I to tak naprawdę byłoby kluczowe z perspektywy funduszu, ale też osoby fizycznej, która taką umowę chce podpisać. Te projekty ustawy, które były przygotowywane właśnie o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, czyli o rencie dożywotniej sprzed 10 lat,
to naprawdę była bardzo ciężka praca po stronie też Ministerstwa Gospodarki, bo my wielokrotnie byliśmy proszeni o konsultacje, też dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Ja muszę przyznać, że ja wtedy byłam pod bardzo dużym wrażeniem sposobu pracy, że ta strona była zainteresowana, oni słuchali, byli bardzo dobrze merytorycznie przygotowani. Więc ten projekt, który powstał, to był naprawdę dobry projekt. Myślę, że wymagałby pewnych szlifów, bo jakby my też pewne jeszcze rzeczy też zwracaliśmy na nie uwagę, no ale zawsze wiemy, że no nie da się nic zrobić w teorii, zawsze musi gdzieś za tym iść praktyka i warto tych praktyków słuchać, żeby wypracować rozwiązanie, które po prostu jest potrzebne na rynku, a nie jak się okazało w przypadku chociażby tego produktu bankowego, zostało wypracowane i na tym się skończyło. Szkoda, że to w tą stronę poszło. Pewnie nic z tego już nie zmieni, ale dobrze by było te ramy prawne i takie zobowiązanie czy firm, czy osób fizycznych, które takie umowy chcą podpisywać, zobowiązać. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, nie wiem, jakie obecnie są plany i nie mam żadnej wiedzy w tym zakresie. Rok temu, czyli za rządów poprzedniego ministra sprawiedliwości, w pewnym momencie pojawiło się na stronie ministerstwa taka informacja, która zresztą po paru miesiącach zniknęła, że były plany, żeby umowę o dożywocie zakreślić, zawężyć krąg podmiotów, które takie umowy mogą podpisywać jedynie do członków rodziny. No i ale dotyczyło to umów o dożywocie, więc jakby wprost nie dotyczyło to tego, czego zajmuje się fundusz. Niemniej jednak krok wydawał mi się dość taki ryzykowny, no bo co z osobami, które nie mają tych rodzin? Dlaczego my je wykluczamy, tak? No, był to jakiś pomysł, on po paru miesiącach w ogóle nawet ze stron ministerstwa został skreślony te zapisy, bo to było przy okazji tam też zapisów dotyczących leasingu i tak dalej. No one gdzieś tam zniknęły. Jakie teraz są zamiary? Nie wiem. Pytanie, czy to rzeczywiście była jakaś deklaracja ze strony ministerstwa, że chcą się zająć i przyjrzeć, czy to raczej była zwykła odpowiedź na pytanie, to kiedy się zajmiecie, tak? No bo to też jakoś ministerstwo musi się ustosunkować i coś powiedzieć, tak? No bo i obawiam się trochę, że to jest to drugie, aczkolwiek życzyłabym sobie i wszystkim, którzy na tym rynku i działają i chciałyby z takich ofert korzystać, żeby to było szybciej niż dalej. Ja osobiście boję się regulacji państwowych, robienia czegoś, z powodów chociażby, z których powiedziałaś, ale no na przykład zresztą powiedzenie o tym dożywocie tylko dla najbliższej rodziny, a dlaczego, jak to jest od tysięcy lat instrument obrotu nieruchomościami wymyślony z jakiegoś powodu i on w ogóle całkowicie uczciwie, a nie w ramach wyzysku, czytaj tego starszego, nieświadomego człowieka, wchodzi w życie. Ale też no, ja myślę, że powinna być jakaś lepsza informacja dla osób tych starszych, które chcą to dożywocie uzyskać. To już postulat do Katarzyny, musicie pomyśleć, jak to u siebie robić. Dodam, że program nie jest sponsorowany, żebyście tutaj nie pomyśleli sobie, że my tu jakiś w ogóle reklamę tego czy innego funduszu robimy. To nieprawda. Ale przydałaby się informacja mówiąca ludziom w prosty sposób. Nie, że dzwonię do was, muszę się dowiadywać, jak wy liczycie moje mieszkanie, a jeszcze nie daj Boże ktoś mnie spyta, czy pan ma raka, czy nie, ile pan palił. Chociaż wiem, że takich pytań się raczej nie zadaje, ale prosta informacja. Dobrze, mam mieszkanie 50 metrów, warte 500 tysięcy złotych, planuję pożyć jeszcze lat 10, bo tak sobie wymyśliłem, to czy ja będę dostawał 50 tysięcy rocznie, czy będę dostawał na przykład rocznie 25 tysięcy. Taka informacja jakaś powinna gdzieś krążyć chyba, bo takie, w moim pojęciu, takie utrudnienie dostępu do tej informacji szkodzi w ogóle temu rynkowi, może nawet samym funduszom szkodzi, bo teraz... Tak, no proszę cię bardzo. No to niestety właśnie, ponieważ tych narzędzi, tak jak zaczęliśmy to dzisiejsze nagranie, mamy stosunkowo dużo i tak naprawdę wymieniając te trzy, czyli dożywocie, rentę dożywotnią, odwróconą hipotekę, mamy jeszcze właśnie rozmawialiśmy o darowiźnie, o jeszcze innych sposobach, tak, czyli tak naprawdę mamy sporo opcji, tak. Dyspozycja na wypadek śmierci, mamy bardzo dużo tych opcji, więc nie da się tego bardzo prosto zamknąć. Ja tylko chciałam podsumować na koniec, że niestety, żeby to w ogóle zafunkcjonowało, to, że możemy odzyskać pieniądze z nieruchomości, którą już mamy, musimy mieć atrakcyjną nieruchomość.
To, co tutaj słyszeliśmy, po pierwsze, najlepiej jakby to było mieszkanie, którym w całości budynku zajmuje się jakaś administracja, że jest w dobrym stanie technicznym. Raczej jeżeli mamy dom, który wymaga wymiany dachu, no to żaden fundusz nie będzie zainteresowany, żeby go kupić. Po drugie, no to właśnie mieszkanie w dobrej lokalizacji, żeby łatwo było je upłynnić na rynku. Także niestety, jeżeli mamy mieszkanie w jakimś pojedynczym bloku, który stał na dawnej wsi przy PGR-ze, raczej nam się nie uda tego łatwo zamienić na taki, czy właśnie rentę dożywotnią, czy inne formy. Także po pierwsze, niestety musimy sprawdzić, czy to, co mamy, jest atrakcyjne, a po drugie, czego potrzebujemy. Ja bym raczej mówiła o tym, że najpierw trzeba by było określić, czego potrzebujemy. Czy chcemy mieć pewność, że będziemy mieć określoną kwotę pieniędzy przez ileś lat, czy właśnie na przykład w tej chwili potrzebujemy dużej kwoty na jakąś operację, na spłatę jakichś innych długów, żeby mieć spokój bardziej później niż zapewnione finanse, czy potrzebujemy kontaktu i opieki, bo wtedy może właśnie takie dożywocie z jakimś dalszym członkiem rodziny może by było opcją. Także tutaj nie da się prosto o tym informować, bo to po prostu jest bardzo duży wybór. Nie ma tak jak z kredytem hipotecznym, który jest łatwo reklamować niestety. No a potem jeszcze jak wejdziemy w szczegóły, co my sobie wyobrażamy, czego oczekujemy i co jednak w zamian za to nasze mieszkanie, naszą nieruchomość możemy uzyskać, no to trzeba dojść do pewnych realistycznych konkluzji, także no, tutaj czasami życie bywa brutalne na tym ostatnim etapie. Jeżeli chodzi o rentę dożywotnią i dożywocie, jakby zgadzam się tu z Hanną. To, co jest najważniejsze, to określenie swoich potrzeb i zweryfikowanie, czy rzeczywiście my potrzebujemy dodatkowych środków, czy bardziej kogoś, kto się nami zaopiekuje. Można też oczywiście, jeżeli ta renta będzie wystarczająca, za środki zapewnić sobie osobę, która się nami opiekuje i w sytuacji, w której ta osoba nam nie odpowiada, zmienić tę osobę na kogoś innego. To też daje taką dużą swobodę. Do nas też zgłaszają się osoby, które na przykład rozważają, co prawda jeszcze na przykład nie na tym etapie, ale już wiedzą, że prawdopodobnie za rok, dwa może będą chciały przenieść się do jakiegoś domu opieki. No i co wtedy? Jakby to, że osoba korzysta z renty dożywotniej i w pewnym momencie decyduje się do przeniesienia do takiego domu opieki, daje jej też możliwość, że to mieszkanie może wynająć, czyli czerpie dodatkowy dochód z tego mieszkania, nie tylko rentę, ale również mieszkanie jest wynajmowane, więc ten dochód gdzieś tam się powiększa. Ale to, co jest kluczowe dla tych osób, one przede wszystkim widzą możliwość powrotu, to znaczy wiedzą, że jeżeli im się nie spodoba w tym domu opieki, one zawsze mogą wrócić, one zawsze mogą zmienić, bądź zdecydować się, że jednak one chcą być w domu, kogoś sobie tam zorganizować. Jest tu większa elastyczność i taka swoboda. Ja myślę, że musimy gdzieś pokazywać, jakie realnie problemy rozwiązuje ten produkt, bo to nie jest tylko kwestia 1000, 1500, 2000 miesięcznie, takie przebijanie się, tak? No każdy sobie sprawdza, czy mi to starczy, na coś muszę sobie dołożyć, aczkolwiek jeżeli mówimy oczywiście o parametrach finansowych, to każda osoba, która wysyła do nas formularz, podając dane, tu nie chodzi o swoje dane osobowe czy adres dokładny swojej nieruchomości, bardziej chodzi o to, żebyśmy byli w stanie realnie ocenić wartość takiej nieruchomości, poprzez kontakt telefoniczny ma podawaną wysokość renty. Tu nie musi dojść do spotkania. Jeżeli jest w stanie podać nam, tak, mam mieszkanie, nie wiem, załóżmy w Warszawie na ulicy, nie wiem, Puławskiej 7, koło 60 metrów, mam 65 lat, mężczyzna, mam żonę, nie wiem, żona starsza, lat 70, jaką rentę dostanę? I my wtedy taką kalkulację dla tego klienta oczywiście przygotowujemy, odzwaniamy i informujemy, na co może oczekiwać. Więc myślę, że ten dostęp do tej informacji jest dość prosty, to znaczy wystarczy zadzwonić i taką informację się uzyskuje bez żadnych zobowiązań, no bo na koniec dnia jakby ta informacja no daje taką informację zwrotną, czy to w ogóle jest ten kierunek, w którym ja chcę podążać, czy to rozwiąże moje potrzeby, czy rzeczywiście muszę myśleć o czymś innym. Są osoby, które regularnie do nas dzwonią na przykład o przeliczenie, a ile by było teraz, i jakby to jest bardzo fajny kontakt, bo on jest bardzo pozytywny, ale też świadczy o tym, że gdzieś z tyłu głowy cały czas jest, prawda, no jest taka świadomość, ja mogę z tego skorzystać, cały czas badam, czy to jest ten moment i czy to rozwiązuje mój dany problem na ten moment, w którym się znalazłam.
Ja tutaj będę polemizował trochę, bo niektórzy mogą po prostu nie chcieć ujawnić, on poda telefon, Boże, będą wiedzieli, że to ja się pytam. To też jest to takie ograniczenie. Może jakąś tajną informację, tajny kalkulator, moja podpowiedź, ale mam pytanie inne, bo jeszcze dobrze, jaki naprawdę trzeba mieć wiek, żeby móc zwrócić się o taką rentę? W zasadzie tak naprawdę nie ma ograniczeń formalnie, prawda? Mogę mieć 18 lat i postanowić zostać dożywotnikiem. Nie wiem, czy mi się to opłaca i kto mnie weźmie, ale to już inna sprawa. Rozumiem, tych badań zdrowotnych, o których mówiliśmy, to raczej nie ma. To są tabele do życia, bierzemy, prawda? to są tabele do życia, one biorą pod uwagę i te zdrowsze osoby, i te bardziej chore, no gdzieś tam jest pewna średnia wyprowadzana, także my żadnych danych dotyczących zdrowia nie bierzemy. Tutaj ważne jest, żeby to było rzeczywiście mieszkanie w bloku, w którym jest czynsz, bo wtedy wiemy, że administracja też dba o tą substancję mieszkaniową. Przeważnie w tych największych miastach wojewódzkich, aczkolwiek tak jak wspominałam, my umowy podpisywaliśmy, również mamy w Ustce, w Słupsku, w Ciechocinku, w Lądku-Zdrój, również w tych mniejszych miastach, ale to są też miasta, gdzie ten rynek jest bardziej płynny, tak, niż w innych jakichś tam mniejszych miejscowościach. Więc tu jest ważne, żeby to było mieszkanie, żeby było w relatywnie dużym mieście albo mieście o dużej płynności rynku. I ten minimalny wiek to jest 65 lat dla kobiety i dla mężczyzny. Teoretycznie możemy przeliczyć dla osoby młodszej, ale tu mówimy raczej 60 plus niż 30 plus. Rzeczywiście w ostatnim czasie zdarzały się telefony od osoby młodszych, bardzo młodszych, które nas nawet zaskakiwały, ale tu obawiam się, że to po naszej stronie by się nie opłacało, bo to dożycie jest dużo za długie, żebyśmy byli w stanie to realnie skalkulować. Także ten 65 lat, mieszkanie w dużym mieście i rzeczywiście taka propozycja jest możliwa. Reasumując, dla wszystkich, którzy nas słuchali, to jest to widać biznes, jeżeli byście chcieli inwestować, no pewnego ryzyka, umożliwiający zarobienie, ale pewnego ryzyka, bo tutaj jest oczywiście, jak mówiliśmy, bardzo duży udział umów, to nie są te fundusze, nawet w ogóle większość w tej chwili, to są często osoby, czy to prywatne, czy właśnie takie domy opieki, różne tego typu instytucje. Tak, to bardzo często działa, ale jednak przypomnijcie sobie wykres z początku audycji, jest to znacznie więcej teraz niż było kiedyś. 5-krotny wzrost w ciągu kilku ostatnich lat, kilkunastu lat będzie według mnie coraz bardziej temat popularny. Hannie i Katarzynie dziękuję. Mam nadzieję, że dostaliście sporo informacji na temat tego, co możecie zrobić ze swoim mieszkaniem, jeżeli już osiągnęliście wiek taki godny i że możecie z niego wyjąć po prostu pieniądze i spędzać czas ciekawiej. Niektórzy się dowiedzieli, że mogą na tym pewnie zarobić. Niektórzy porównali doświadczenia funduszu ze swoimi własnymi doświadczeniami. Oczywiście proszę Was o komentarze pod filmem, sugestie nowych audycji. Przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje w blogu czasami znajdujesz, ale łącznie z takimi dodatkowymi, na przykład czy definicjami, czy wykresami, które łatwiej jest oglądać na stronie stacjonarnej niż w filmie YouTube. Paniom dziękuję, a Wam trzymajcie się. No i cóż, korzystajcie, jeżeli chcecie.